Historyczną stolicą Zagłębia Dąbrowskiego jest niewątpliwie Będzin i to właśnie tam mieszkało najwięcej osób pochodzenia żydowskiego. Żydzi równie chętnie osiedlali się w Sosnowcu, stanowiąc w momencie wybuchu II wojny światowej około 20% całego społeczeństwa miasta. W Dąbrowie, ówcześnie jeszcze nie górniczej, Żydzi zaczęli pojawiać się w XIX wieku, by do momentu rozpoczęcia się okupacji niemieckiej stworzyć kilkutysięczną społeczność znacząco wyróżniającą się na tle tkanki miejskiej. Na pewno początki nie były łatwe ze względu na prawodawstwo, które ograniczało tą społeczność. Według jednych te początki osadnictwa żydowskiego w Dąbrowie, jeszcze nie górniczej, sięgają końca XVIII wieku. Na przykład takie źródła podaje Zomba izraelskiej historiografii, natomiast nasz kantor Mirski, Marian Kantor-Mirski, ojciec znanego Tadeusza Kantora, on wskazuje pierwszą połowę XIX wieku, powołuje się nawet na legendy dotyczące właśnie początków osadnictwa. Te początki wiążą się z kolonią Reden. Tam było pierwsze rodziny. Pełnemu osadnictwu nie sprzyjało prawodawstwo najpierw pruskie. Znajdowaliśmy się tutaj w tak zwanym Nowym Śląsku, Neuschlesien, i to prawodawstwo ograniczało zarówno osadnictwo, jak i pracę zarobkową. Początki Dąbrowy Górniczej jako osady przemysłowej były związane z taką monokulturą górniczo-hutniczą. I w tej monokulturze na początku nie było miejsca dla Żydów. Było utrudnione z jednej strony pozyskiwanie działek ziemi, na której by się mogli ewentualnie osiedlić, czy założyć fabrykę, bo przed ustawą górniczą z drugiej połowy XIX wieku trzeba było być w posiadaniu ziemi, żeby założyć jakiś zakład przemysłowy, poszukiwać surowców. Historii dąbrowskich Żydów nie da się opowiedzieć, nie uwzględniając ludzi, którzy mieszkali we wsiach i małych miejscowościach przylegających do historycznych granic miasta. Mowa oczywiście o obecnych dzielnicach Dąbrowy Górniczej, czyli Ząbkowicach i Strzemieszycach, gdzie pierwsze rodziny wyznania mojżeszowego pojawiały się już w XIX wieku. Historię tych dzielnic opisują nie tylko życiorysy szewców, krawców czy sprzedawców, ale również i właścicieli dużych zakładów czy fabryk, w których pracowali zarówno chrześcijanie, jak i Żydzi. W 1892 roku już w prasie pojawia się informacja na temat dwóch hurtowni alkoholowych, mianowicie składów piwa Berka Hercegiera i Freidla Sercarza. To byli pierwsi przedsiębiorcy, którzy są znani z imienia, z nazwiska. 2 lata, czy praktycznie kilka lat później, w 1895 roku, wiemy już o jatkach, które były własnością Żydów tutejszych. Ząbkowice, mimo tego, że na przełomie wieków były tylko niewielką wsią, osadników przyciągały m.in. dużymi przedsiębiorstwami, takimi jak fabryka szkła czy fabryka elektrochemiczna Elektryczność. To nie był niejako główny czynnik, dlatego że po 1862 roku już na terenie Dąbrowy zaczynają się osiedlać Żydzi, i właśnie z Będzina i z Dąbrowy pochodzi te pierwsze kilkanaście rodzin. Przedstawiciele ludności pochodzenia żydowskiego jeszcze chętniej osiedlali się w Strzemieszycach małych i wielkich, tworząc dość liczną jak na tamte czasy enklawę. It was a very poor neighborhood. Very poor. Nobody was
so much rich. There was no rich people over there. Everybody were on the common level, you know. Where they were tailors. They have little stores, a store for this and a store for this. And they were, I would say, balei melacha. They were poor and happy. I know that in the house, it was a big yard, and in the yard, the father had a store of iron things. People are coming to buy there with bicycle. And she told me that as a little girl, she wanted the bicycle. So when they come to the yard to buy, she took the bicycle, make a ride, and come back quickly that they will not know that she took them the bicycle. My grandfather was a religious man, and even in the holidays, he didn't work. He always keep the rules of the religion. Coraz większa społeczność dość mocno wyróżniała się na tle tkanki miejskiej, którą w głównej mierze stanowili robotnicy pracujący w różnych zakładach, hutach czy kopalniach. Druga połowa XIX wieku, kiedy z jednej strony uwolniono kapitalistyczne takie instrumenty działalności i przemysłowej, ale też rzemieślniczej, no ci Żydzi, można powiedzieć, wbili się, tak kolokwialnie mówiąc, w taką lukę, czyli wypełnili tą niszę związaną z drobnym handlem, z drobnym rzemiosłem. We lived on Dąbrowskiego 20, and on Sobieskiego we had a store, a textile store near the Kino Venus. My grandmother had a grocery shop, so they met a lot of Poles. They had a woman who was coming on Shabbat, on Saturday, to do everything that they didn't do on Shabbat. In Strzemiszyce, there was a factory from soap, Jeleń. I think the name was Jeleń. And they were from Warsaw, but they had a factory in Strzemiszyce and the people were working. And whoever worked in that factory, they already had everything. They already had for the kids' books, for vacation, for everything. Whoever worked in that factory. But my father was a religious guy. He didn't want the kids should be educated. He wanted they should study the Torah. And that's why we were hungry all the time. They live in Kościelna ulica in Przemyszyce. My grandfather was a tailor. My grandmother was a housekeeper. To her family, they were very good relations, very good neighbors. Very good. But she lives in a neighborhood. Most of them were Jews. Most of them were Jews, but they have good relations with the neighbors. Coraz liczniejsza społeczność żydowska determinowała chęć utworzenia w mieście gminy wyznaniowej, bo choć korzystali oni wbrew zaborcom najpierw pruskim, a później rosyjskim z prywatnych domów modlitwy, tak na ważniejsze uroczystości musieli się oni udawać na przykład do Będzina. Sytuacja zmieniła się dopiero 16 września 1910 roku, gdy w Dąbrowie powstał dozór bożniczy po wcześniejszym pozwoleniu na utworzenie gminy żydowskiej. Żydzi zyskali również rabina. Tworzenie się gminy żydowskiej w Dąbrowie Górniczej było naznaczone konfliktem pomiędzy dwiema osobami, które na czele tej nowej struktury chciały stanąć. Mowa o Moshe Aronie Lewim oraz rabinie Graubercie z Będzina, który w opinii wielu miał sobie uzurpować prawo do pełnienia tego stanowiska. Konflikt w pewnym momencie urósł do takiej skali, że o interwencję i pomoc poproszono rabinów z Łodzi i Kromołowa. Po zarządzonym głosowaniu ostatecznie jednak wygrał Moshe Aron Lewi, który przez następnych 20 lat był rabinem Dąbrowy Górniczej. Taka niezwykła postać pochodzącego z Pacanowa, wywodzącego się z takiej tradycji hasyckiej rabina Mojżesza
Aarona Lewiego. Początkowo związany był z samym Zagłębiem poprzez teścia, z Będzinem, z Sosnowcem. Jednak niektóre źródła wskazują, że właśnie w 1911 już się tutaj sprowadził do Dąbrowy. Mieszkał, wydaje mi się, że tak niedaleko stąd, więc na ulicy 3 Maja, na tej naszej głównej arterii. I tutaj w Dąbrowie, jak przeglądamy katalogi bibliotek w Izraelu, to mamy możliwość zerknięcia do jego dzieł, które są podpisane, że powstały właśnie tutaj. Ukonstytuowana gmina żydowska potrzebowała miejsca, które stałoby się centrum religijnym i zarazem społecznym dla miejscowych Żydów, stąd bardzo szybko znaleziono fundusze na budowę synagogi. W każdej z tych kolonii, z tych dzielnic oczywiście istniały te sztible, czyli te prywatne domy modlitwy, a więc w kolonii Huta Bankowa, na Redenie, na Ksawerze. Natomiast chęć wybudowania synagogi powstała już albo dopiero w 1900, wykrystalizowanie się tego pomysłu w 1912. Natomiast pracę ukończono w 1916 roku. Całkiem niedaleko stąd znajdowała się. Oczywiście według reguł musiała być orientowana. Gdy w Dąbrowie Górniczej nie było jeszcze gminy żydowskiej, zmarłych grzebano głównie na cmentarzu w Będzinie. W 1929 roku udało się wreszcie stworzyć nekropolię przy obecnej ulicy Ludowej 4, gdzie z powodzeniem do wybuchu wojny prowadzono pochówki. Czasami powstawała kontrowersja, że były 2 cmentarze. Jak zaczęliśmy to sprawdzać, to mówimy o obecnej Dąbrowie, jakby o tym centrum, prawda? No to się okazało, że to był ten sam cmentarz, tylko w zależności od której ulicy go, prawda, opisywano, no to chodziło o tamten. Niestety już podczas okupacji niemieckiej na terenie dąbrowskiego cmentarza doszło do wielu dewastacji, a kropkę nad i postawiła budowa osiedla bloków z wielkiej płyty w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Aktualnie na cmentarzu znajduje się zaledwie około 20 zniszczonych macew, a o tym, że kiedyś znajdował się tutaj cmentarz, przypomina tylko mały pomnik. Zupełnie inaczej natomiast wygląda cmentarz żydowski w Sławkowie, na którego terenie grzebano m.in. Żydów ze Strzemieszyc. Tutaj przyjechaliśmy i był po prostu park, jak też napisałem w książce, park z kamiennymi rzeźbami, płaskorzeźbami w zasadzie. Ja też poza tymi właśnie dokumentacjami zacząłem się zajmować też sztuką żydowską, w sensie właśnie sepulkralną, no i porównując różne cmentarze. I dalej to robię jeszcze, jak nie zajmuję się archeologią. W tym momencie po prostu to miał w sobie ten cmentarz dużo uroku. Przede wszystkim nie widziało się na nim takiego, no właśnie, opuszczenia, zniszczenia. Po prostu, no cmentarz, no smutna konieczność, ale to akurat wszystkich nas dotyczy. To, co wyróżnia żydowskie nekropolie na terenie Zagłębia Dąbrowskiego od tych na przykład położonych na sąsiednim Górnym Śląsku, to przede wszystkim malowniczo zdobione macewy z wieloma ponadczasowymi symbolami używanymi w żydowskiej sztuce sepulkularnej już w starożytności. Kamieniarze, którzy mogli czasami czerpać z jakichś wzorców, a czasami właśnie dokładnie nie wiemy, z jakich wzorców czerpali. A jeżeli popadowie jeszcze uświadomimy sobie to, że to czasami była sprawa, zwłaszcza w dawniejszych czasach, tego typu, że kamieniarze wcale nie musieli być Żydami, tylko to po prostu byli chrześcijańscy kamieniarze, a czasami tylko osoba, która zajmowała się inskrypcją właśnie była z tego środowiska, ale to też nie musiało tak być. No to mamy bardzo ciekawą rzecz, bo mamy w tym momencie zamówienie, w którym jest całkowicie specyfika kulturowa żydowska, ale robione przez, powiedzmy sobie, ludzi mieszkających, mających jak gdyby wychowanych w innej kulturze. No i oczywiście są kwiaty takie, tego typu zestawienia, prawda, motyw jakiejś adoracji, drzewa życia i tak dalej, ale to czasami przypomina wycinanki takie po prostu właśnie ludowe.
Co ciekawe, mimo że cmentarz w Sławkowie zalicza się raczej do kirkutów małomiasteczkowych, to znajduje się na nim ochel, który stawiano zazwyczaj rabinom i cadykom lub osobom bardzo majętnym. Ten ma należeć do rabina Sławkowa Szulima Zająca, który według inskrypcji zmarł 27 listopada 1927 roku w wieku 74 lat. Szybki rozwój i zmieniające się w miarę upływu czasu prawo pozwoliło osobom pochodzenia żydowskiego na zakładanie m.in. dużych zakładów czy fabryk. W mieście do głosu zaczęli dochodzić przedsiębiorcy, których fortuny rosły z dnia na dzień, a popularność wytwarzanych przez nich produktów daleko wykraczała poza granice Dąbrowy. Do najbardziej majętnych wówczas należały rodziny Ziegreichów czy Kleinów. Na ówczesne czasy nowoczesny zakład, ale ciekawe jako zjawisko takie też socjologiczne, skupiające i pracowników katolickich i żydowskich, bez jakiejś być może nawet wyróżniania jednych przed drugimi, ale to już jesteśmy w okresie powstania II Rzeczpospolitej, demokratycznego państwa, rok 1920. No niemniej u podstaw tego przedsiębiorstwa stała wielka fortuna żydowska, ród bardzo bogaty tutaj na terenie samego miasta, w tym w okresie międzywojnia. Oni posiadali samochód, więc to już mogli sobie pozwolić na tego typu działalność, która spowodowała istnienie takiego nowoczesnego zakładu, w który mógł uczestniczyć w jakichś targach przemysłowych, poznańskich na przykład. W tamtych latach fortunę także przemnażała rodzina Zygreichów, tworząc na terenie dzisiejszej dzielnicy Ząbkowice kamieniołom, w którym wydobywano dolomity. Samo powstanie firmy Eltes, zajmującej się później również wydobyciem wapienia, jest związane z postacią pierwszego prezydenta Dąbrowy Górniczej Adama Piwowara. Około 1894 roku, jeszcze zanim Adam Piwowar ukończył prawdopodobnie Dąbrowską Szkołę Górniczą, już istnieją informacje o odkryciu złóż dolomitu i właśnie to odkrycie przypisuje się panu Adamowi Piwowarowi. W 1925 roku Fischl Ziegreich wykupuje udziały pana Adama Piwowara i staje się bardzo poważnym przedsiębiorcą. W 1920 roku już Dawid Ziegreich zatrudniał 16 pracowników w kamieniołomie. Wydobycie miesięczne osiągało poziom mniej więcej 260 ton, natomiast tutaj zatrudnienie zdecydowanie wzrosło. Już w latach 30. to było około 200 pracowników, a więc na pewno znaczny zakład. Dąbrowa w dość krótkim czasie z małej osady ewoluowała w potężny organizm miejski z licznymi hutami, kopalniami czy fabrykami. Jeszcze w trakcie zaborów w 1916 roku Dąbrowa otrzymała prawa miejskie, a jej pierwszym prezydentem został Adam Piwowar, obok którego w Radzie Miejskiej zasiedli również radni pochodzenia żydowskiego. W latach 20. i 30. przemysłowy krajobraz miasta wypełniały żydowskie sklepy czy punkty usługowe. Wielodzietne rodziny żydowskie z chęcią posyłały swoje dzieci do polskich szkół. Dzieci chodziły do szkół tych publicznych, 7-klasowych i tam były dzieci polskie i żydowskie. I to była ta bardzo powszechna ścieżka wyboru edukacji w tej społeczności takiej tutaj robotników. The boys, they sent to learn in the cheder, in the stable, in the cheder. But the girls, they sent to schools, to Poland school, public school. She likes to learn at school. The school was very, it's a long way to come to the school. It was not in Stiemice.
And she said it was terrible in winter when it was too much snow and heavy snow, and she go to school more than 1 hour until she come to school. She was a very good student, as she said, I don't know, and she liked to learn. I know that she liked to learn. She was sent to elementary school, public elementary school. She was lucky. And she learned there a lot. And she was happy with learn geography, mathematics, and she was the best. I went to a short time to a Jewish school besides the Polish school. And our town was a small town, and they couldn't support the teacher. So I think I went like maybe 3 months. At 7, I went to the first grade, second grade, and third grade. And I was in class, and when the Polish religion was set up, they had religious classes. I, as a Jew, could not stay in class. I was shipped out to the backyard. When I was shipped out to the backyard and the religious classes were over, the kids from my class would come out yelling at me, dirty Jews. Teachers and the principal were aware of what was going on. They turned the other cheek and they paid attention. They didn't know what was happening. But that was the situation in Poland. They play soccer with the Poles. He always told me, if we win, we have to run away, not to get hit by the Poles. So I asked him one, so if so, why you play with them? Well, I like to play soccer. Jewish life is keeping the Shabbat, you see. And in winter, Shabbat comes very earlier. And she still was on timetable of lessons. And she was staying at school, and Shabbat has almost come, yes, an hour before. So she told me her father came to the school and said to the Morah, to the teacher, I give up all the studies of my daughter if she don't keep Shabbat. It means you have to leave her home 1 or 2 hours before. It was especially only in winter. In summer there was probably no problem. And she was very shy, my mother, that her father said this to the teacher, but the teacher accepted it. Ogólnie stosunki pomiędzy Żydami i Polakami były poprawne. Relacje te najczęściej opierały się na handlu czy zwykłej sąsiedzkiej pomocy. Nie brakowało konfliktów, ale nie generowały one ogólnej niechęci jednych do drugich. Zjawiskiem negatywnie wpływającym na stosunki polsko-żydowskie był na pewno antysemityzm i związane z nim zabobony. W opinii niektórych osób Żydzi byli odpowiedzialni za ich niepowodzenia finansowe, choroby, a nawet dziesiątkujące miasta zarazy. Antysemityzm nie był w Europie zjawiskiem nowym, ale jego nasilenie się w Polsce po śmierci Józefa Piłsudskiego, uważanego za protektora osób żydowskiego pochodzenia, zmusił wielu Żydów do emigracji albo przynajmniej refleksji nad wyjazdem z kraju. Paradoksalnie, ci, którzy Polskę opuścili jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, uniknęli tragicznego losu swoich krewnych. Udokumentowanych pogromów ludności żydowskiej w Dąbrowie ma być mniej niż w innych miastach Zagłębia Dąbrowskiego, choć wśród znanych epizodów jest ten związany z żołnierzami generała Józefa Hallera. Są informacje z roku 1919-20, kiedy przybyły tu jednostki armii generała Hallera.
I wtedy nastąpił taki pogrom Żydów połączony z obcinaniem brud, zainicjowany prawdopodobnie przez żołnierzy, może przez dowódców, trudno powiedzieć. Z tego co wiadomo, interweniował w tym czasie ówczesny prezydent Adam Piwowar, żeby te nastroje uspokoić, żeby tych żołnierzy w jakiś sposób też wyciszyć i to się szybko skończyło. No to obyło się na szczęście na obcięciu brody, podejrzewam, na wybiciu szyby, ale coś takiego miało miejsce. Poland was not very sympathetic to the Jews. In Dąbrowa, Jews were always discriminated. They were marching to the streets of Poland and calling out slogans. We want Poland without Jews, Jews to Palestine, and don't shop in the Jewish establishment. Anyone that shops in the Jewish establishment is a traitor of Poland. They wrote down in the windows, don't buy by a Jew. Ja kupuję Żyda. Gdy Żydzi, a szczególnie ci młodzi, zaczęli zauważyć, że sytuacja zamiast się polepszać z każdym dniem jest tylko gorsza, coraz częściej czas spędzali na przygotowaniach do wyjazdu do Palestyny. Umożliwiały im to młodzieżowe organizacje, takie jak na przykład Gordonia czy Hashomer Hatzair. Part of the brothers, they was in a Zionist organization, Gordonia. Even this organization wasn't a religious organization, and they came from a religious family, but also they was in this organization. She was at the Gordonia, so she was in a free movement, not something religious like Poel HaMizrahi or others. Jedną z najbardziej znanych osób należących do przedwojennych żydowskich organizacji młodzieżowych była Fela Scheps, jedna z bohaterek książki pod tytułem Dziewczyny z Gross-Rosen autorstwa Agnieszki Dobkiewicz. Scheps urodziła się w Dąbrowie Górniczej i to właśnie tu wraz z rodzeństwem dorastała. Fela w pewnym momencie bardzo zaangażowała się w takie ruchy syjonistyczne. Ona razem wciągnęła w nie i siostrę, i brata. Ona działała w Gordonii, z kolei jej brat, dużo młodszy, Moszek, działał w Hashomer Hadati, więc byli bardzo pochłonięci takimi ideami rewolucyjnymi, socjalistycznymi. Oni chcieli państwa Izrael, wierzyli bardzo w to. Wszystko zmieniła jednak wojna, która wybuchła nad ranem 1 września 1939 roku. Niemieckie wojska zaatakowały Polskę z kilku stron. Zaskoczeni polscy żołnierze robili co mogli, by zatrzymać wroga, ale przewaga militarna hitlerowców była miażdżąca zarówno na ziemi, w wodzie czy w powietrzu. Polskim wojskom kończyły się zapasy, a wśród dowodzących panował chaos. 17 września nóż w plecy polskiej armii wbili Rosjanie, wkraczając do Polski od wschodu. Zagłębie Dąbrowskie, które leżało blisko granicy z III Rzeszą, zostało zajęte w pierwszych dniach września. Pierwszego września 1939 roku wychodzi jeszcze ostatni numer lokalnego, regionalnej gazety Zagłębier Zeitung, która ma taką datę właśnie 1 września 1939 roku. Rozpoczęła się masowa ucieczka Żydów z miast zagłębiowskich w kierunku wschodnim. Głównie Żydzi uciekali do Krakowa, do Tarnowa, do Lwowa, licząc na to, że wojska niemieckie tam nie dotrą, że armia polska wyprze Wehrmacht ze swoich terytoriów i w ten sposób dojdzie do zakończenia wojny. Mylili się, wojska niemieckie dotarły szybko również tam, co spowodowało, że Żydzi decydowali się na powrót do swoich domów. When the Germans occupied Poland, it was on a Friday.
Saturday, of course, was a Jewish holiday already. Jews observed the Sabbath, and we were walking on the way to the synagogue. On the way to the synagogues, the German tanks and motorcycles were rumbling to Dombrava. Any Jews who would walk in the street and they noticed, they would attack him and cut his beards. Jews were not allowed to attend the synagogue anymore, and it was on a Sunday, Friday, Saturday, Sunday. They set up a fire in the synagogue, and of course, a lot of Jews were running into the synagogue to save the scrolls, the Jewish scrolls, the Torahs, but they were being shot at, and the fire would catch up with them, and they were being caught in the fire and being hurt. Jest zmiana, jak gdyby desakralizacja samej synagogi, miejsce, której oglądaliśmy, która staje się składem na początku sprzętów typu radioodbiorniki. Ona zostaje zamknięta, okna z tymi freskami, które widzieliśmy, zostają zabite. Tego samego dnia doszło do aresztowania kilkunastu żydowskich mężczyzn w tym mieście, których wysłano do więzienia w Katowicach. They begin also to take girls from 16, 15, 14, you know. And when her parents heard about it, they hide her in the house, in a place in the, can't remember, basement? In the place. And there was a little window, and she was there. It's very interesting that all her life, even before she died, she spoke about the German that go under the window and bring her to it. Unbelievable. She was sorry. She was very sorry that she couldn't find this man and thank him for what he make. Już po zainstalowaniu się władzy niemieckiej w tych miastach wydano pierwsze rozporządzenia antyżydowskie, które to wyeliminowały Żydów po pierwsze z życia gospodarczego, więc te pierwsze rozporządzenia mówiły o zablokowaniu kont bankowych Żydów. Wkrótce powstał specjalny urząd powierniczy, który przejął większość majątków żydowskich. W tym okresie stopniowo oczywiście doszło do izolacji Żydów od społeczeństwa tak zwanego aryjskiego. Izolacja ta polegała w pierwszym rzędzie na wprowadzeniu tak zwanego Judenban, czyli wyłączenia pewnych stref w mieście, po których nie wolno było się poruszać Żydom. Również bardzo szybko wprowadzono obowiązek noszenia opaski na ręce z gwiazdą Dawida. My father told me that he continued to work in the factory, and they give him like a vest, would say that don't shoot me. Said I'm allowed to move between the places because he was working in a very important factory for the Germans. There were some neighbors that hide some Jews, and one was my grandmother. But the Germans knows about it, and they said everybody out, and they shoot them all. It was in Warsaw Street. My mother, she saw her mother was shot. Listopad 1940 roku jest nierozerwalnie związany z tworzeniem przez niemieckich okupantów żydowskiej dzielnicy. Żydzi, którzy nie mieszkali w okolicach Chopina, Barlickiego czy Okrzei,
byli tłoczeni w getcie, zlokalizowanym właśnie w obszarze tych ulic. Ponieważ Żydzi byli zmuszani do pracy na rzecz III Rzeszy, początkowo dąbrowskie getto miało charakter otwarty. Nie zmienia to jednak faktu, że warunki, w których przyszło im tam żyć, były naprawdę ciężkie, a z każdym kolejnym dniem Niemcy dawali im kolejne ograniczenia, przypominając im, że już nigdy więcej nie będą traktowani jak ludzie. The German sympathizers were allowed to take over Jewish homes and Jewish establishment. We were forced to move into a Jewish ghetto in the area where the synagogue was in Dąbrowa. And that's how it started. Świadkowie i też Mittelman twierdzi, że nie była ona otoczona, nie była ona odizolowana murem czy siatką od pozostałej części. Zresztą nawet w 1942 roku, czyli w momencie, kiedy kilka miesięcy później powstają te dwa największe getta w Zagłębiu, czyli w Będzinie i w Sosnowcu, są dokumenty niemieckie, z których wynika, że jeszcze w tej dzielnicy wydzielonej dla Żydów mieszkały 92 osoby, tak zwanych Aryjczyków, natomiast poza tą wydzieloną dzielnicą mieszkało ponad 400 rodzin żydowskich, czyli ona rzeczywiście nie była zamknięta, nie była hermetyczna. W Ząbkowicach, gdzie na początku wojny żyło kilkuset Żydów, sytuacja wyglądała trochę inaczej, bo mimo że obecna dzielnica Dąbrowy, a ówcześnie wieś w niemieckiej administracji stała się gminą, hitlerowcy żydowskie getto zorganizowali gdzie indziej. Tworzenie się jakby takiego obszaru zamkniętego do końca nie miało miejsca, dlatego że getto na Bielowiźnie, które powstaje do 1942 roku funkcjonuje, nie było gettem zamkniętym, natomiast był to obszar takiego skupiska żydowskiego. Z Ząbkowic wywożono tych Żydów na teren właśnie sąsiedniej Bielowizny, ale już był to obszar gminy Ząbkowice i w tym okresie szacuje się, że mieszkało tu już 340 Żydów, czyli widzimy wzrost. To znaczy nie chodzi o to, że na przykład sprowadzono powiedzmy Żydów niemieckich czy węgierskich, ale po prostu mieszkańcy tych wsi, miejscowości, które przyłączono do gminy Ząbkowice, prawdopodobnie mogły tą liczbę powiększyć. Jeżeli chodzi o Żydów, to oczywiście mogli oni opuszczać to miejsce zamieszkania tylko w celu wykonywania pracy. I couldn't sit in one place, and I was supposed to sew for the Germans the uniforms. I wasn't enough to make a uniform, but finishing. But I couldn't stand like this. In the other factory, there were the Germans. The name was Hodl. And they was making all kind of stuff. And it was closer to my house, and I liked it better. Najpóźniej, bo dopiero w kwietniu 1942 roku okupanci stworzyli żydowskie getto w zamieszkałych licznie przez ludność żydowską Strzemieszycach. Żydzi zostali stłoczeni wzdłuż ulic Towarowej i Gruszczyńskiego. W zamkniętej dzielnicy umieszczono osoby pochodzenia żydowskiego ze Strzemieszyc Wielkich, Małych, Sławkowa oraz innych mniejszych miejscowości. Z zeznań świadków tamtych wydarzeń wynika, że w strzemieszyckim getcie Żydzi pracowali głównie przy sortowaniu złomu oraz wykonywali prace krawieckie. Niemcy sukcesywnie deportowali Żydów do innych gett lub bezpośrednio do Auschwitz-Birkenau. They shot some relatives of mine, but there was a time when they were shooting whoever they saw, and I was staying and waiting for the transport. Came a truck without a top, you know, how you call it, a big truck, without a top. And the people that I saw the evening when I went to work were alive. I saw them dead. The head was coming down. He wrote in some memories that I read that he smuggled food to the ghetto because he was a child. It was easier to get through the wall or whatever it was. Warunki życia we wszystkich gettach były bardzo podobne. Występowały spore problemy sanitarne, a przede wszystkim brakowało jedzenia, dlatego każda rodzina, by przetrwać, musiała poradzić sobie na własną rękę.
w kwietniu 1941 roku, tak jak zlikwidowano skupisko Żydów w Oświęcimiu i deportowano tą społeczność, ponad 7 000 osób w granice Zagłębia Dąbrowskiego, to ponad 2000 osób trafiło również do Dąbrowy Górniczej i w Dąbrowie Górniczej było ponad 8 000 wówczas, nie mówię w samej Dąbrowie Górniczej, ale w okolicy, bo pamiętajmy, że w Dąbrowie powstał specjalnie inspektorat podlegający Centrali Żydowskich Rad Starszych Wschodniego Górnego Śląska z Mojżeszem Merinem na czele. I ten inspektorat miał w sobie, czy łączył w sobie takie miasta jak Dąbrowa, Wojkowice Komorne, Bobrowniki, Grodziec, Czelać, Strzemieszyce, Modrzejów, Niwkę. To jest to, co podlegało pod ten inspektorat. Anybody that wasn't Jewish got a certain amount of food, Jews got less. And in order to have enough food to survive, we had to get out of the ghetto unlawfully and be able to buy some extra food so we can support our families. We took out goods from the store that we owned and we kept it at home. So the goods we could bring out to the Polish tailors in exchange for food. And I went over to the Polish side and sell it for food. I could not walk to the streets where I lived from Dąbrowskiego because kids would recognize me and they would call out Jew, Jew, Jew. And if the German police would hear Jew, 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 there would be arrests by my parents. Fela to jest bardzo mądra, inteligentna dziewczyna. Ona ma świadomość tego, co musi robić, żeby przetrwać. Wie, że praca jest takim źródłem, które da im w miarę jakąś w tych tragicznych warunkach stabilizację. I one razem z siostrą podejmują taką pracę, więc czują się bezpiecznie. W Zagłębiu Dąbrowskim było zdecydowanie lepsze, jeżeli można tak mówić, w skali ziem wcielonych do III Rzeszy, nie mówiąc już o tym, co było w generalnym gubernatorstwie. To nawet Emanuel Ringelblum, kronikarz getta warszawskiego, pisał, że w Zagłębiu Dąbrowskim, w momencie, kiedy powstaje getto w Warszawie, kiedy panuje tam głód i epidemie, pisał, że tego nie ma w Zagłębiu Dąbrowskim, że te warunki są tam zdecydowanie lepsze. Żydzi w tamtym okresie musieli trudnić się na przykład krawiectwem, szyjąc mundury dla niemieckich żołnierzy. W cenie było również szewstwo i jego odmiany, bo hitlerowcy potrzebowali wojskowych butów. Stacja Ząbkowice była miejscem, gdzie organizowano przymusowe grupy robocze, które zajmowały się bardzo upokarzającym zajęciem, mianowicie Niemcy wymyślili, że ta ludność żydowska będzie się zajmować oczyszczaniem tutejszych 2 stacyjnych dołów kloacznych gołymi rękami i te nieczystości wynoszono wiadrami do pobliskiego lasu. Tuż za mną znajduje się dom, który od wielu lat jest symbolem chęci niesienia bezinteresownej pomocy tym, którym hitlerowcy zgotowali prawdziwe piekło na ziemi. To również symbol przyjaźni pomiędzy niegdyś bardzo bogatym i prężnie działającym przed wojną żydowskim przedsiębiorcą i jego polskim pracownikiem, a dokładniej podwykonawcą. Tragiczna historia Jakuba Kleina, właściciela Dąbrowskiej Fabryki Drutu oraz Konstantego Sielańczyka, ówczesnego właściciela małej cegielni, nadaje się na osobny film, a już na pewno nadaje się na godne upamiętnienie w przestrzeni publicznej. Do dramatycznych wydarzeń, o jakich mowa, doszło w 1943 roku. Sielańczyk i Klein znali się bardzo dobrze, bo Konstanty, posiadając cegielnię i cieśli, budował kilka hal na terenie zakładu Jakoba. Potem przyszła wojna, a Kleinowie musieli się ukrywać. Konstanty Sielańczyk podjął bardzo odważną decyzję i zabrał żydowską rodzinę do swojego domu. Moja babka się tam zaczęła, płakała, nie, podobno mówiła, co ty robisz, tego, nie, no nie chciała za bardzo, nie, mówi przecież nas, mówi tu dzieci, mówi to, mówi kurę, przecież nas, mówi zniszczą, pozabijają i tak dalej. No ale dziadek nie i gotowe. Dziadek był dobrym człowiekiem, naprawdę był dobrym człowiekiem.
tutaj właśnie stała szafa, bo tutaj były w tym miejscu, tutaj na tej ścianie, jak pokazuję, tu były drzwi do tamtego pomieszczenia, bo to jeszcze nie mówię, że był pokój, tylko pomieszczenie było, to było niewykończone, dopiero było w trakcie, nie? Na przykład tam, no tam były takie różne sprzęty jakieś, które na przykład jakieś tam stare łóżka czy coś, no nie, no to tam ich właśnie wpuścił i tam oni byli. I tu i żeby było tak przemaskowane, bo drugie było wejście, co takie było dla, na przykład jakby tam mieli pracownicy, to było w klatce schodowej, przy moich tam drzwiach. No i ale było zamknięte, nie? No i tutaj były drugie drzwi, właśnie, bo to jakby było na przykład, że z tego pokoju do tamtego by się przechodziło. No i tutaj była, no i to dziadek przestawił taką szafę, nie? Szafę. No i przez tą szafę tam, jak ja słyszałem, była tam sklejka i tą sklejkę się odsuwało czy coś i się przechodziło do tego, przez szafę. No i tak tutaj byli oni na przykład schowani. Niestety, tak jak to w tamtych czasach bywało, ktoś doniósł gestapo, że Sielańczyk ukrywał siebie w domu Żydów. On im tam donosił to jedzenie, no a tutaj kurczę naraz, tak jak mówi, zjechali Niemcy, okrążyli dom. Gestapowiec w stopniu jakimś tam wyższym, nie rangą, to był w osobowym samochodzie i on stał, no nie, no i rozkazywał, żeby tutaj oblecieli, szukali, no nie. Niemcy też głupcy nie byli, no nie, tak samo jak zaczęli szukać, to wszystko znaleźli, nie, no. Przecież oni to przewracali wszystko, nie, taką szafę to przewrócili, wszystko obejrzeli, opukali, kurde, jak widzą, że tam były drzwi, prawda, to mówią, że na pewno jest tu jakieś pomieszczenie tak samo, nie, jak tam zabite, no nie, jest zamknięte niby, no kurde, no to mówią na pewno tu jest, tu w ten sposób się tu dostałem, no nie, i zobaczyli, jest. Złapali tego i polecieli do dziadka, bo dziadek w tym drugim tam domu mieszkali tam. No i zabrali dziadka, a babka zdążyła uciec. No i Niemiec zaczął ją tam gonić i krzyczał, żeby zastań, halt i tak dalej, ale nie chciała się zatrzymać. No i zaczął strzelać. No, strzelał do niej, no ale babka się przewróciła, myślał, że się ją zabił, no ale poderwała się i uciekła. Dziadka pierwszego wprowadzili na samochód, no i Jakuba później, nie? Jakub zaczął po niemiecku, tam dobrze mówił, dziadek mówi, że nie rozumiałem, bo też tak dokładnie nie wiedział tam z niemieckiego tak dobrze. No i rozmawiał z tym właśnie, z tym oficerem, że coś tam, że im chyba coś da, nie? No i kazali się wrócić. I wrócili się, Klein, ten właśnie Jakub i dwóch Niemców. No i tutaj była jakaś taka skrzynia z 2 uszami tam, no i dziadek mówi tak, no i myślał, że się może wykupi, no nie, że im da, nie? No a ten oficer tam otworzył podobno tą skrzynię, spojrzał, ośmiał się i kopnął tego Kleina w tyłek na samochód. Konstanty Sielańczyk trafił do Auschwitz, a potem do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Do komory gazowej już był przeznaczony, stali w kolejce. No nie wiem, następna partia miała iść, brakło prądu, no nie, no bo to tam puszczali, nie, trochę tą wodę, coś tam, no nie, no musieli, no i tam zamykali, no ryglowali, no i kurczę, no i wycofli ich, cofli je, no i dziadek właśnie zawsze to mówił, mówi, kurczę, tak mi się to upiekło, mówi, to było prawie też już tak, prawie pod koniec wojny, już niedługo. I mówi, no i wtedy go właśnie jeszcze przenieśli do Buchenwaldu. Sielańczyk przeżył i wrócił tuż po wojnie do domu. Klein nie miał tyle szczęścia. Został rozstrzelany w Auschwitz zaraz po tym, gdy trafił tam w jednym z transportów. Jakimś cudem z obławy na dom Sielańczyków wyrwała się żona Jakuba Kleina wraz z córkami. Te ostatnie przeżyły wojnę. Obie rodziny nigdy więcej się nie spotkały. Niemcy potrzebowali również pracowników przymusowych do wykonywania ciężkich fizycznych prac, jak na przykład budowa torów czy autostrad. Do Hitlera zaczęli również zgłaszać się przedstawiciele niemieckich fabryk, takich jak na przykład IG Farben, którzy ze względu na wojnę i pobór do wojska mieli coraz mniej pracowników. W związku z tym powstał plan stworzenia najbardziej upiornej korporacji w dziejach o nazwie Organisation Schmelt. W
1940 roku tajnym rozkazem Himmlera powołany został taki specjalny urząd pełnomocnika właśnie do zatrudniania cudzoziemców na terenie Górnego Śląska. Chodziło oczywiście o ludność pochodzenia żydowskiego, a wydawało się, że pomysł, żeby za darmo, właściwie tylko za wyżywienie zatrudniać ludzi, był pomysłem bardzo skutecznym i w 1941 roku początkowo zatrudniano tylko mężczyzn. W 1941 roku, kiedy podjęto decyzję, że również przemysł włókienniczy jest ważnym, strategicznym dla III Rzeszy, do tego systemu dołączono też kobiety. Za dokładny plan działania organizacją Szmelt odpowiadał jej założyciel Albrecht Szmelt, który jako wierny SS-man doprowadził do śmierci setek tysięcy niewinnych mieszkańców Zagłębia pochodzenia żydowskiego. Wiadomo o nim, że urodził się we Wrocławiu, był człowiekiem, który był urzędnikiem państwowym. Podczas I wojny światowej brał w niej udział i po I wojnie światowej, kiedy do władzy doszli narodowi socjaliści w Niemczech, on zaczął robić karierę. Już w 1930 roku wstąpił do NSDAP. Bardzo szybko po tym został szefem policji wrocławskiej, wtedy Breslau. W 1939 roku przyjęto go do SS i wtedy właściwie bardzo mocno ruszyła jego kariera. Deportacje ludności żydowskiej do obozów pracy przymusowej odbywały się cyklicznie i nikt z mieszkańców Dąbrowy Górniczej, Będzina czy Sosnowca nie mógł przewidzieć, kiedy zobaczy po raz ostatni swoich bliskich. I was going for the night shift. And my younger sister also. And we knew that they can take us. So we went every night. We had no choice. The Germans came in. So they were up and I was down. What do? I have my sister with me. So they started to come. And they started with the rifles to come. And I see I have no choice. I wanted to jump over the wall. But I knew that if I jump over my wall, they're gonna kill my sister. That's what happened to my 3 brothers. So I decided to go. So I put my hands up, both hands, and I'm walking. Over there is the people, the Jews that they gathered, and I know one from the biggest, Himmler or something, a German, a beautiful man. He saw me. My face was dirty because I do electric welding. I wanted to go home and take some clothes or something. So I had my cousin there. She came from there. She says, Hanka, don't go. Your mother is going to hear your voice. She's going to come out and they're going to take her. So I'm going over to the German and I tell her I need clothes. Next house was full of clothes that they took from the Jewish houses. They send them to the home. So okay, go take what you need. I'm going in, I'm taking, and I come out with one shoe from a pair, with one shoe, and I had clothes and everything. So he said, why I have one shoe? And there was Jewish police. He went and told the Jewish policeman, you see that shoe? You have to bring out that shoe, or not, I shoot you. Life was very cheap. He went, he came out, and he probably brought the shoe. And all the girls, at that time we were girls, Hanka, bring me this, Hanka, bring me that, Hanka, bring me. And I said to the policeman, to the Hitler,
please let my sister go. She is young, she is beautiful. And she will be young, and she better be working, and she will be this, and she will be that. He didn't let her go. Judenrat come and they make, they speak to their parents and they say that they must bring Carola to the mayor, to the city over there. I don't know. If not, they will take them. So she go outside and she go there. After that, she sent to Buchenwald, and from Buchenwald, she didn't stay in Buchenwald. They were looking for women and young women that they have force and they can walk, and they took her from there to Czech. And she knows good German. And the German asked, who knows German? So we'll come. And she said, I know German because she studied in school. And she went to the camp and she worked there until they were finished because she know good German. So the Germans like people who knows, Jews who knows Germany, so they can help them to do. They were working in the army, in the guns factory. W lutym 1942 roku zostają wezwane, tak jak i inne dziewczęta z Dąbrowy Górniczej, zostają wezwane do... Rada Starszych daje obwieszczenie i wzywa je, bo twierdzą, że chcą spisać osoby, które pracują, i one z ciekawości razem z siostrą też idą zobaczyć, co tam się wydarzy. Okazuje się, że wydarza się najgorsze, to co może się stać. One zostają zatrzymane tam w tym miejscu zgrupowania i po kilku dniach wywiezione do przymusowej pracy, trafiają właśnie do Zielonej Góry. In 7 February, it was on Shabbat, her brother Yecheskel took her to the policeman to sign her acceptance to go to working camp. Her father catch her by the exit and told her, Itale, don't forget you are Jew. And it's important. She left the ghetto to go to the out. She said to a mother, to my grandmother, she said, I will be back. And she never came back because my grandmother didn't survive, and my mother was taken to a labor camp in Greenberg. It was terrible, but everyone over there like her, because she knows German, she can manage. She get good food, once a while the German go home, and when she came back, she gave her an apple and a little and a cake. But my mother didn't eat it alone. She gave it, to everyone, a piece of everything. She managed because she knows good German. Niemcy wywozili Żydów nie tylko do obozów pracy przymusowej, ale również do obozów koncentracyjnych w ramach tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. W Zagłębiu, w tym w Dąbrowie Górniczej, akcje deportacyjne mające na celu zamordowanie tysięcy Żydów miały miejsce w kwietniu i w maju 1942 roku. Niemcom w trakcie II wojny światowej zależało na całkowitej eksterminacji narodu żydowskiego. Stąd na terenie Zagłębia Dąbrowskiego w sierpniu 1942 roku przeprowadzili oni akcję znaną w historii pod nazwą selekcji stadionowych. Odbywały się one praktycznie jednocześnie w Będzinie, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. 12 sierpnia Niemcy zwabili Żydów pod pretekstem stemplowania dokumentów. Ci, niczego nie podejrzewając, zjawili się dość licznie w wyznaczonych miejscach zbiórek. Jednak później dość szybko okazało się, że nie chodzi o dokumenty, a o deportację. I to bezpośrednio do komór gazowych w Auschwitz. They would gather us on a ball field, and in order to be counted. On the contrary, there was no counting. There was a selection to be shipped
to Oświęcim, to Auschwitz. I was selected to be sent to the site where my parents were. And when I stood in the area where my parents stood, I looked around and I saw only older people and children. And I knew the situation was not good. Older people, my father was 55 and my mother was 48 and I was 11, 12 years old only. And I knew as a child that I'm in the area where older people are. I knew I had to make a move. My sisters and brother, I was the youngest, they worked in a tailor shop by the name called Rossler, and they were manufacturing uniforms for the German Air Force. And they had certificates, and they were released to continue working in that shop. Trucks drove in through the gates of the ghetto in full arms and set up machine guns from the ground a foot high. And the machine guns were constantly thundering because people started running away. There was a white pail next to me, and I grabbed that pail and I ran across to the side of my sisters and brother was. Machine guns were tottering a foot high from the ground, and the people who ran away, they were being shot and fell down. Samuelowi udało się zostać wraz z rodzeństwem w getcie i tym samym uniknąć deportacji do Auschwitz. Rodziców już nigdy więcej nie zobaczył. They were put on foot and then they put on trucks and they were sent over to Benjin and a Kamyonki. There was an orphanage. And my sister, Chaya, she went to Benjin. She knew where they were. And my father happened to look out from the window. And he was only concerned about me because he knew I ran away and he didn't know whether I was hit by the machine guns or I was survived. So my sister Chaya assured my father that I came across and I survived and I'm alive. I'm in good shape. The people were then taken, loaded on trucks and open cattle trucks. And they were shipped to Oświęcim. To była druga selekcja po tej selekcji majowej. Z tej pierwszej selekcji majowej około 600 osób trafiło do KL Auschwitz. To była pierwsza masowa wywózka. A ta druga masowa wywózka to jest, przeprowadzono ją na wzór tej w Sosnowcu i tej w Będzinie, czyli dokonywano selekcji, wydzielano tych, którzy nadają się jeszcze do pracy fizycznej. Zresztą to Merin chodził po domach, też taką relację czytałam, chodził po domach i mówił: słuchajcie, do starszych ludzi, gólcie brody, żebyście wyglądali jak najmłodziej, żebyście mogli trafić właśnie do obozu pracy przymusowej, a nie gdzieś w nieznane. Musimy mieć świadomość tego, że do końca jeszcze nie istniało wtedy ta wiedza o tym, co dzieje się w KL Auschwitz. My father and the oldest one, Israel, they were sent to Blechamer. The big brother, Avraham Schanzer, I don't know how he died. I don't know what's happened to him. Her father, Pinchas, and the little boy Mendel, that he was younger from my mother in 4 years. He was a very little boy. They sent him with the father to Buchenwald. When the war ended, my mother knew that they are in Buchenwald. She went to there and then she heard that they died. W międzyczasie Niemcy zlikwidowali getto na Bielowiźnie, a przebywających tam Żydów wysłali do tego w Dąbrowie Górniczej, gdzie z dnia na dzień sytuacja była coraz trudniejsza. W pierwszej kolejności najtragiczniejszy los spotkał natomiast osoby stłoczone w getcie w Strzemieszycach, bo podczas jego likwidacji wszyscy Żydzi zostali wysłani do Auschwitz i tam prawdopodobnie zamordowani.
I ran away a few times from the Germans. Behind the ghetto were outhouses. So I said that I'm going to the outhouse. And I went there, and I kept the door a little open to see what is going on. I was thinking maybe I have a chance to run away. So God should help, you should only be happy, I'm telling the truth. I open a little bit the door, and I see a boy from the neighborhood. He was Volksdeutsch. And I say, what are you doing here? From hundreds of people that were in the ghetto. He saw me going there. He came there to save me. I didn't know. I never paid attention to him. And I say, listen, you watch and see if I can run away. And then you come to my house. And he stood and he watched. I had to go to a high, and I jumped over and I ran away. And in the meantime, they took the people from each, they already had everything, so they sent them away. To jednak nie koniec. W czerwcu 1943 roku Niemcy podjęli decyzję o likwidacji głównego getta w Dąbrowie, a mieszkających tam Żydów pieszo przenieśli do getta w Sosnowcu. I was only there 2 weeks, and we were assigned living quarters, like 1 bedroom for a whole family. Most of the people slept in the hallways in the street. Now, a distance from us, there was a police station of Sosnowiec, and we had guards at night watching. If the police station lit up at night, we knew that there was going to be next day obława, arrest of Jews. We hid in basements in the building, and we hid the capacity. It was so tight that the light wouldn't light up because there was no air, there was no candlelight, it was only in the dark, and we used to hear the German boats walking above us and looking for people. We were quietly downstairs and we didn't move. Now we're quieter down, walking upstairs and hearing the boots of the German soldiers. We'll finally get out because we couldn't breathe, there was no air. Potem Samuel Jutkiewicz trafił na 1 dzień do getta w Będzinie-Kamionce, które, jak relacjonował, było już puste. Stamtąd w bydlęcych wagonach wraz z resztą dąbrowskich Żydów został przetransportowany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Miał wiele szczęścia, bo mimo młodego wieku przeszedł selekcję i wraz z bratem dołączył do reszty przetrzymywanych tam więźniów. We were being ordered to get undressed, just stay with the shoes, be stark naked, and they had people searching our private parts, whether we have any jewelry or any possessions be hidden in our private parts. And then naked, the clothing that we took off, we made bundles and we left it there. And they marched us in deeper into Birkenau, naked, joist in the shoes. And we marched naked. I was a kid, 11, 12 years old. It looked to me funny. Everybody was grown and I was a child. They marched us in to Birkenau. In the Birkenau, we lined up. We lined up to be tattooed. Be tattooed. They tattooed us on the arms with numbers. At 7 o'clock, we have to be already in the room, in one room. And if we would have not been, they would have shot us. Well, so we went. We went every morning. We went to work. But in that lager, we didn't have any dangerous work. I chose to work in the field.
So we went to work and we came from work. We went to take a shower and we ate what we had. That's all. Somebody got some the skin from the potatoes, but they were cooking for the soldiers, the Germans. I was so happy they had some skin. And everybody, I don't know what other people did. I was just, what can I do? I had no choice. I wasn't going to sleep with a German or something. I survived. Jutkiewicz w Oświęcimiu pracował głównie jako krawiec, tak samo jak jego brat. W styczniu 1945 roku napierający ze wschodu Rosjanie byli coraz bliżej obozu Auschwitz, stąd znajdujący się tam personel SS zdecydował o ewakuacji więźniów. On January 17, 1945, on a Wednesday morning, it was like 5, 6 o'clock in the morning, they marched us out of Auschwitz without any orchestra playing anymore or anything, and we marched to this big snowstorms, snow, without food, with a wagon loaded with some bread, with some soups, and we didn't get any food to eat. And this was the end of Auschwitz. We didn't know what's happening. They marched us from Auschwitz into Gliwice. Podobnie było w wypadku Feli Scheps i innych kobiet osadzonych w podobozach Gross-Rosen. Te jednak podczas ewakuacji zostały podzielone na dwie grupy. Jedna została skierowana do Bergen-Belsen, druga wymaszerowała w kierunku czeskiej miejscowości Wolary. Ten drugi marsz należał do najdłuższych, bo wycieńczonym kobietom kazano łącznie przejść ponad 500 kilometrów. Jest to koszmarna w skutkach decyzja, bo nic nie stało na przeszkodzie temu, żeby one po prostu zostały już tam, gdzie były i wiele z nich dzięki temu mogłoby przeżyć. Ale decyzja zapada. Fela jest w bardzo trudnej sytuacji, bo ona już jesienią 1944 roku czuje się bardzo źle. Ona już bardzo rzadko pisze, zresztą te jej ostatnie takie zapiski są bardzo chaotyczne, trochę bardzo trudno je zrozumieć, tam się pojawiają też już wiersze jakieś. Ona leży w takim, powiedzmy, obozowym szpitalu, no ciężko nazwać to nawet rewirem. To jest jakaś hala wyznaczona dla tych dziewczyn, które już pracować nie mogą, ale musi, nie ma wyjścia, rusza w ten marsz. So my mother was at Bergen-Belsen with her niece. The niece didn't survive. I mean, she was liberated, but she didn't survive. She decided to jump over a valley, small of river. After her followed her another woman, and she had awful 3 months in Czech. One zostają wywiezione do lasu i tam po prostu rozstrzelane na oczach tych cywilów. Dzięki temu ta historia przetrwała. Miejscowi ludzie wiedzą o tym, co się wydarzyło. Wiele lat po wojnie kilka lat, po wojnie dochodzi do ekshumacji. To jest jeden z pierwszych grobów masowych na tej trasie. Takich grobów jest potem mnóstwo. Te dziewczyny są tam po prostu dziesiątkowane. I ostatecznie dochodzą w maju do takiej miejscowości w Czechach, która się nazywa Wolary. Tam część zostają rozdzielone, część wsiada na samochód, mają być przewiezione do innej miejscowości, ostatecznie tam zostają porzucone, na części jeszcze jest wykonana egzekucja, a część porzucona zostaje, ponad 100 kobiet porzucone zostaje w takiej fabryce, w hali fabrycznej. Przyjeżdża taki jeep z żołnierzami, z dwójką żołnierzy, potem dołączają kolejni, oni wchodzą do tego pomieszczenia i widzą, oni opisują, że oni nie wiedzieli, co to jest. Myśleli, że to są w ogóle starcy. Oni się później dowiedzieli, że to są często 20-kilkuletnie kobiety. Leżą na ziemi w łachmanach, chodzą po nich robaki, wręcz tam pojawiały się określenia, że one wyglądały jak myszy po prostu. One były też skrajnie wychudzone. Amerykanie mówią, że nie wiedzieli, że człowiek może być tak zagłodzony.
zaczyna się ratowanie tych kobiet i dzieje się rzecz tragiczna. Żołnierze, chcąc pomóc, dają im jedzenie. Kilkadziesiąt kobiet niestety nie przeżywa tego aktu dobroczynności, bo ich organizmy są tak wycieńczone. He gave me a slice of bread that was very dry. I was eating it, and I had to chew it and chew it and chew it. Now I see if I wouldn't chew that bread, I would have died. Pierwszej nocy nie przeżywają. Kilka kobiet umiera jeszcze już w szpitalu, bo organizmy już nie dają rady. I wśród tych wyzwolonych jest Fela Sheps. Niestety Fela Sheps dzień po wyzwoleniu umiera. Dosłownie na 2 dni przed wyzwoleniem przez Amerykanów w jednym z obozów na terenie Niemiec zmarł brat Samuela Jutkiewicza, który w wojennej niedoli towarzyszył mu od początku likwidacji dąbrowskiego getta. Był to też ostatni jego bliski krewny. Po wyzwoleniu Jutkiewicz trafił do Szwecji, gdzie jeszcze jako dziecko odzyskiwał siły. Potem wyemigrował do USA, gdzie został szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem. Do Dąbrowy Górniczej powróciło tylko około 300 Żydów. W jaki sposób ocaleli Żydzi zagłębiowscy? No to są głównie ci, którzy albo w pierwszych miesiącach wojny przedostali się na stronę sowiecką i przetrwali w związku, albo to są ci, którzy trafili do obozów pracy przymusowej, którzy nie byli jakby w tym momencie, kiedy doszło do likwidacji getta. No i głównie młodzi ludzie. No i głównie tak, młodzi ludzie. Terrible. I can't even explain it. It's a house that you don't throw food. You must eat everything that is on the table. And if not, don't ask, I will not tell you what's happened. I remember myself as a little girl, 4 or 5 years, if I don't eat what on the table, it was terrible. I had to eat the first plate, the second, the third, and the dessert. It's house that are not speaking. It's a house that there is I never heard my mother laugh in a sound. She can smile, but she didn't laugh. She didn't tell us. She think, you don't have to know. But it was very, very hard to know you can live. We live with a mother that she goes so much, and every moment of the day, you look on her face that she suffered a lot.